Hej, witam na moim kanale. Dziś spotykamy się, aby w końcu przetestować nowe bronzery od Pat McGrath. Przyszły do mnie po długich tygodniach czekania, ale także będę nakładać na twarz nowe róże od Armani Beauty, które pokazywałam Wam w moim poprzednim filmie haulu z Sephory. Także plan dzisiejszy nie jest jakiś bardzo skomplikowany. Jak widzicie, cały makijaż mam już gotowy poza policzkami. Jednak produkty do policzków są ważne, bo naprawdę, słuchajcie, wyglądam bardzo płasko. Także nie gadam więcej, zaczynajmy. I zaczniemy oczywiście od bronzera, bo to jest w sumie główny temat dzisiejszego filmiku. Bronzer od Pat McGrath. Pat bardzo długo kazała się prosić o bronzer. Naprawdę trwało to dobrych kilka lat. Robię Wam tutaj zbliżenie na składniki, ponieważ bronzer ten posiada talk, a wiem, że nie każdy z talkiem się zgadza. Także jeżeli unikacie talku, no to tutaj nie będzie to dobry wybór. Jest na pierwszym miejscu. Jeżeli chodzi o pojemność, 9,5 grama, 18 miesięcy ważności, wyprodukowany we Włoszech. Opakowanie zewnętrzne jest bardzo klasyczne dla Pat, czyli czarny plastik ze złotymi napisami. Jeżeli chodzi o wielkość tego kompaktu, jest on dosłownie tej samej wielkości co róże. Te róże pojedyncze, zaraz Wam pokażę. Jak widzicie, tu mam też podpisane już Flirtatious. Dokładnie to samo opakowanie, co oczywiście jest plusem i minusem. Plus jest taki, że jest to opakowanie, które wiemy, że działa, że jest ładne, jest bardzo w stylu Pat. Natomiast jeżeli macie już jakieś róże bądź pojedyncze rozświetlacze, które też są w tym opakowaniu, to trochę w szufladzie się mylą. Ja, jak widzicie, mam na to sposób, po prostu naklejam naklejkę z nazwą odcienia i już wiem, co to jest. Jeżeli chodzi o odcienie, marka wydała 8 odcieni, z czego jeden jest z drobinkami, a pozostałe 7 jest matowych. I ja mam właśnie te matowe w swojej kolekcji. Na stronie zamówiłam je jako duo, było troszeczkę taniej, plus wykorzystałam kod Let's Makeup 25, który również pozwolił mi na 25% obniżkę. Kod ten działa na wszystko, także jeżeli chcieliście coś zamówić ze strony Pat, to serdecznie polecam go użyć. Nie jest ze mną w żaden sposób powiązany. Jest to zwykły randomowy kod znaleziony w internecie. Jeżeli nie będzie Wam działał, to znaczy, że został już użyty z tym mailem, więc po prostu utwórzcie kolejny. Natomiast wracając już do samego bronzera. To jest kolor Naked Desire. Jest on najjaśniejszy kolor dostępny. I na stronie marki jest on opisywany jako soft golden bronze. Póki co widzę, że jest naprawdę bardzo jasny. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak jasny. Natomiast rozmawiałam z koleżanką taką internetową na Instagramie. Dostała wcześniej te bronzery i mówiła, że da się je budować i wyglądają na skórze ciemniej niż w opakowaniu. Także jestem bardzo ciekawa, na pewno to spróbujemy. Drugi kolor, jaki był w tym duo, to Naked Honey. I to jest znowu drugi kolor z kolei. I ten kolor na stronie Pat opisywany jest jako Neutral Bronze. I to jest właśnie ten, na którym najbardziej mi zależało. Natomiast porównując je do siebie, rzeczywiście Nude Honey jest pół tonu ciemniejszy, a Naked Desire wypada cieplej. Natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądać na skórze, ponieważ nieraz już się zdziwiłam. Robię też może kilka porównań od razu. Ten Naked Desire, czyli numer 1, w porównaniu z Charlotte Tilbury w kolorze Fair, są dosyć podobne, bardziej niż sądziłam. Zdecydowanie ten jest podobniejszy niż Nude Honey. Zobaczcie teraz te dwa razem. Ciekawa jestem jeszcze, jak wypadają na tle Diora, ponieważ mam tutaj numer 4 Tan Bronze i tutaj mamy Nude Honey, czyli drugi kolor w kolei od Pat, i Dior Forever Tan Bronze 04. Wydaje mi się, że te są bardziej podobne, ale już tak dla pewności niech będzie Naked Desire versus Dior Forever Tan Bronze. Tutaj już jednak widać, że Dior jest ciemniejszy. I zrobię może teraz swatche tych dwóch bronzerów, a następnie nałożę je na twarz. Tutaj mam na razie swatche na palcach. Na palcu środkowym mam Naked Desire, czyli pierwszy kolor, ten bardziej złoty i rzeczywiście widać, że jest cieplejszy. Natomiast na tym mam Naked Honey, bardziej neutralny brąz. I roztarte na ręce też widać, który jest cieplejszy, który chłodniejszy, czyli od lewej Naked Desire, Golden Bronze i od prawej Nude Honey Neutral Bronze. Już po samych swatchach widzę, że są ciemniejsze niż wydają się w opakowaniu, co akurat jest dobrym znakiem. I zaczynam od Naked Desire na lewej stronie twarzy. Używać do tego będę Sonia G Classic Cheek. Wow, od razu duża pigmentacja. Strzepnę sobie nadmiar, no i zobaczę. Ok. No powiem wam, że jestem zaskoczona pigmentacją. Jest naprawdę przepiękna. I to jest, przypomnę, ten jaśniejszy kolor. A wygląda znakomicie. Spróbuję go jeszcze nałożyć tutaj, na czoło.
Generalnie makijaż mam już wykończony, mam już nałożony puder i wszystko włączy się naprawdę wyśmienicie. Powiem Wam, że nie brałam jakoś pod uwagę, że nie wiem, ich nie polubię, natomiast nie wiedziałam, że aż tak mi się spodobają. Przepięknie wygląda na twarzy. Efekt rzeczywiście można budować. Ja tak staram się do kamery troszeczkę go jednak podbić, żeby było dobrze widać. Na żywo już bym skończyła, ale ważne, żebyście też widzieli dobrze kolor. Pięknie. Naprawdę pięknie. I rzeczywiście widzę takie ciepło w tym kolorze, żółte tony, ale nie jakieś niefajne, tylko takie naprawdę ciepłe, jak bronzer powinien w sumie wyglądać. Dlatego jestem bardzo ciekawa, jak ten neutralny odcień Nude Honey się zachowa. Użyję do tego innego pędzelka od Sony, to jest po prostu Cheek. I on również jest mocno napigmentowany. O wow. Pigment naprawdę jest przepiękny. I może nałożę go już tak do końca i wtedy porównamy sobie z bliska odcienie, ponieważ ja na żywo zdecydowanie widzę różnicę w tonacji. Mam nadzieję, że w kamerze też to będzie dobrze widoczne, bo one nie są takie same. Jeszcze broda. No dobrze, porównajmy je sobie. Na koniec będę musiała je trochę zmieszać, ponieważ wychodzę jeszcze dzisiaj i nie chciałabym mieć jakichś mocnych odcięć. Natomiast zobaczmy z bliska. Naked Desire. Rzeczywiście ciepły, żółty odcień. Oraz Nude Honey, który wpada w neutralne tony. Natomiast na mnie wydaje mi się, że wyciąga lekko czerwonawe też podtony. I jest też ciemniejszy, to na pewno. Oba, szczerze mówiąc, bardzo mi się podobają. Jestem trochę zdziwiona tym, że ten mi się aż tak podoba, ponieważ kiedy zobaczyłam je na stronie, od razu leciałam do Nude Honey i generalnie tylko ten chciałam kupić. Natomiast przez to, że nie był dostępny na stronie Sephory kanadyjskiej, no to musiałam pójść na stronę Pat i się okazało, że jest to fajne duo. I jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa, ponieważ ten Naked Desire jest naprawdę takim idealnym, klasycznym kolorem brązującym dla mnie. Przepięknie się blenduje, sprawia, że twarz jest taka muśnięta słońcem. Natomiast Naked Honey wypada bardziej neutralnie i powiem Wam, że normalnie powiedziałabym, że to jest mój kolor, natomiast mając je dwa na policzku, bardziej się skłaniam ku Naked Desire, co bardzo mnie dziwi. W tym również bardzo dobrze się czuję, nie zrozumcie mnie źle. Natomiast tutaj czuję, że mam taki mocniejszy efekt, który zazwyczaj preferuję, kiedy mam oczy bardzo delikatne, albo znowu do takich typowo glam makijaży, jak gdzieś wychodzę. Natomiast ten jest taki typowo dzienny. Najbardziej dziwi mnie to, jak bardzo się od siebie różnią, ponieważ patrząc tak w opakowaniu, nie są aż tak różne. Natomiast na twarzy ten efekt jest, powiedziałabym, zdecydowanie inny. Jako że muszę jeszcze dzisiaj wyjść, to pozwolicie, że sobie je wymieszam. Czyli na tą stronę nakładam sobie teraz Naked Desire, a na drugą nałożę sobie Nude Honey i powinno się to jakoś wymieszać. Przynajmniej taki jest plan. No i powiem Wam, że tak podobały mi się chyba jeszcze bardziej, czyli być może będę je po prostu mieszać. Natomiast przejdźmy już do różów, ponieważ to też mnie bardzo ciekawi. Armani Beauty. Pierwszy w sumie mój produkt tej marki. Kupiłam dwa kolory. Intimate, który jest takim jasno brzoskwiniowo-beżowym kolorem i jest to mat. A drugi kolor, jaki kupiłam, to Euphoric. I tutaj już mamy typowo brzoskwiniowo-różowy kolor z złotymi drobinkami. Także dwa różne wykończenia. I również nałożę sobie każdy na jeden policzek, a potem po prostu wymieszam. I zaczniemy sobie może od tego jaśniejszego. Ten jest tak jasny, że go w zasadzie na palcu prawie nie widać. Także ciekawa jestem, jak on mi się pokaże na skórze. Euphoric znowu wygląda tak. I od lewej mamy Intimate numer 10 oraz 50 Euphoric. Chciałam właśnie dwa zupełnie różne kolory. Jeden z drobinkami, drugi matowy, tak żeby jak najlepiej poznać formułę Armani. W dotyku są bardzo mięciutkie. W sumie nie powiedziałam tego też o bronzerach Pat, że w dotyku to jest czysty jedwab, ale chyba niczego innego nie spodziewaliśmy się po Pat, także może dużej straty nie ma, że zapomniałam o tym wcześniej wspomnieć. I zaczynam od kolor 10 Intimate, pędzelek oczywiście Sonia G Detail, jedno pociągnięcie pędzlem.
Też duży pigment. Wszystkie te produkty jakieś takie niepozorne mi się wydawały, a pigmentacja jest naprawdę duża. No ale zobaczmy. Ten jest bardzo delikatny. Muszę go troszeczkę tutaj zbudować, zwłaszcza po tym, jak trochę mocno przebrązowiłam sobie dzisiaj twarz. Natomiast mimo wszystko widać go i jest naprawdę przepiękny, bardzo subtelny. Bardziej różowy niż sądziłam, szczerze mówiąc, ale jest naprawdę piękny. Wydaje mi się, że jednak najlepiej sprawdzi mi się albo zimą, albo w dni, w które nie nakładam aż tyle bronzera. Natomiast jest to naprawdę piękny, taki dzienny kolorek. W sumie do tego makijażu też mi pasuje. Jedyne, co mi w nim brakuje, to troszeczkę błysku, natomiast po pierwsze od tego jest rozświetlacz, a po drugie zaraz i tak nałożę kolor Euphoric. I ten nakładam drugim pędzlem o tym samym kształcie. Sonia G Hinoki, to jest chyba ten numer 2. Też jest pigment. O Jezu, jakie piękne. No to jest cudeńko. Szczerze mówiąc, ja zazwyczaj złotego blasku takiego w różach nie lubię, natomiast tutaj bardzo mnie ujął. Mam chyba lekką traumę po narsie, ponieważ tamten kolor wygląda na mnie po prostu tragicznie, ale jest cieplejszy i bardziej koralowy niż ten. Wydaje mi się, że ten jest bardziej jednak różowy i to jest taki róż, na który rzeczywiście nie musiałabym nakładać rozświetlacz, jeżeli bym nie chciała. Jednak ja jako maniaczka rozświetlaczy oczywiście potrzebuję czegoś więcej, natomiast mam dni takie bardziej naturalne, w których coś takiego by mi wystarczyło. I myślałam, że będzie mi się to złoto gryźć ze srebrem na oczach, ale wydaje mi się, że jest całkiem w porządku. Co myślicie? Także jeszcze raz Intimate i Euphoric. I rzeczywiście patrząc teraz na oba naraz, tutaj widzę bardziej brzoskwinię, tutaj widzę róż. Natomiast kiedy ten nakładam jako pierwszy, bardziej wydawał mi się różowy. Co jednak perspektywa z nami robi, słuchajcie. Dajcie mi znać, które wykończenie Wam się bardziej podoba, bo ja zaczynam się przekonywać do tego matowego policzka. Nie jest to takie złe i wydaje mi się, że na dojrzałej skórze może wyglądać nawet lepiej niż coś takiego świecącego. Nie jest dobrze, słuchajcie, bo ta promocja w Sephorze jeszcze trwa, a podobał mi się taki różowy mat z tej serii Armani, ale muszę być naprawdę silna. Dobrze, nałożę sobie teraz ten Euphoric jeszcze na ten policzek, żeby troszeczkę wyrównać je. I myślę, że i tak nałożymy sobie trochę rozświetlacza, bo czemu nie? Natomiast ten róż zdecydowanie wymaga złotego rozświetlacza, bądź takiego neutralnego. Także skorzystam z następnej nowości i użyję sobie Dior Forever w kolorze 01 Nude Glow. Jego też Wam pokazywałam w poprzednim filmie. Ja jestem nim zauroczona. Przepiękny jest. Nałożę go drugą stroną tego samego pędzelka i tylko tak delikatnie w tym miejscu, żeby podbić te złote drobinki, które już są w różu, na sam szczyt kości policzkowej. Muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, bo wyszło naprawdę dużo lepiej niż sądziłam. Nie wiem, czemu tak mało wiary miałam w Pat McGrath oraz Armani, natomiast jestem zakochana we wszystkich tych produktach. I tak krótko podsumowując, jeżeli chodzi o bronzery, produkt jest naprawdę świetny. Nie uważam, żeby był to produkt wart jakiegoś wielkiego hype'u, ponieważ mimo wszystko jest to tylko pudrowy bronzer. Wydaje mi się, że Pat troszeczkę się z tym spóźniła. Gdyby wydała te produkty tuż po różach, a to było kiedy? Rok? 2 lata temu? Chyba już nawet 2 lata. Wtedy byłby zdecydowanie większy szał na ten produkt. Natomiast mimo wszystko bardzo solidna formuła i szczerze polecam, zwłaszcza jeżeli możecie obciąć 25% z ceny. Róże od Armani również są fantastyczne, jedwabiste, bardzo dobrze napigmentowane. Tego się nie spodziewałam. Zarówno wersja matowa, jak i ta z drobinkami przepięknie się blendowała, przepięknie można było ją też budować. I tu obawiam się, że kupię kolejny kolor. Może niekoniecznie teraz, ale w przyszłości. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie mi znać, co myślicie o tych wszystkich produktach, czy któryś Was zainteresował. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!